I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin SV Polska, BITCOINFENIKS. Witam ponownie, po czasie oczywiście. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Ostatnio z EHR Data. Akurat wyszła audycja chyba dzień wcześniej, 17 grudnia. Ostatnio tam zmarła główna osoba, która często występowała oczywiście na scenie i niektórzy się zastanawiali, czy coś się zmieni od, wiadomo, jeżeli Steve Jobs odchodzi z Apple, a powiedzmy ktoś inny odchodzi, bo też z zdrowotnych rzeczy, to nagle się coś zmienia. Tutaj mam ostatnią audycję z eventu o nazwie Global Family Office Investment w Dubaju, gdzie tam były takie szychy, jak tutaj ta po lewej, które chcą zainwestować swoje potężne pieniądze, na przykład w różne projekty, czy to blockchain, czy nie, i tam się pojawiło BSV i inne projekty też ze świata kryptowalut. I tutaj się dowiemy, przynajmniej w tej audycji, 7 minut, nieźle. Warto sobie zapisać ten kanał, bo widzę, że dopiero się rozkręcają. 2 miesiące temu mieli, co to jest EHR Data, potem EHR. Ta audycja była z konferencji CoinGeek, jak widzicie, gdzie tam ta osoba się wypowiadała na temat EHR, gdzie w tym momencie są. A teraz posłuchamy najpierw update'u z ostatniej chwili, czym się tak zajmują w tej 7 minucie. Nie ma dużo, zobaczcie, 24 subskrypcje. Pieniądze lubią ciszę, także oczywiście żartuję. Przejdźmy może do tego odcinka, zobaczmy, co w tym przypadku się dowiemy. Ron, let's start from EHR data, so let's introduce our audience, what you do. Okej, zacznijmy od EHR Data. Czym wy jesteście? Albo data. Niektórzy tłumaczą data, niektórzy data, także jeżeli ktoś tak albo tak tłumaczy, to jest poprawna odpowiedź. Zależy, czy jesteście z Australii, czy z Wielkiej Brytanii, czy z USA. Czasami się mówi data, czasami data, czyli dane. So EHR Data is a company that uses the Bitcoin SV public blockchain. EHR Data używa publicznego blockchaina Bitcoin SV. As an immutable database for healthcare data records. Jako niezamienna baza danych dla, można powiedzieć, historii, bardziej danych medycznych pacjentów. So what we do is we store the healthcare records on a archival node and then. I co się dzieje? Przechowujemy dane pacjentów na archiwalnej nodzie. We also hash that data and then put the hash on. Haszujemy te dane i potem the Bitcoin SV blockchain. Wrzucamy na blockchain Bitcoin SV. We also use the blockchain for monetization, so the Używamy też blockchaina do monetyzacji local currency. W lokalnej walucie. And we'll be, converting that into fiat tokens. I konwertujemy to do tokenów w innych fiatach, czyli w innej walucie. So a lot of our industry players like pharmacies and healthcare providers, they want to. Bardzo dużo podmiotów, takich jak powiedzmy farmaceutyczne koncerny, czy bardziej apteki i prowajderzy, można powiedzieć tutaj, różnych środków medycznych. Deal in the local fiat currency. Wtedy ich zadaniem jest działanie na lokalnej walucie. So our services will be priced in the local fiat. Wtedy te serwisy są płacone w lokalnej walucie danego kraju. Na przykład jeżeli to jest w Stanach Zjednoczonych, dolar amerykański, Kanada, dolar kanadyjski i tak dalej. Polska, złotówka. And we'll use Bitcoin SV as kind of like a TCP/IP for money, moving money. I wtedy używamy Bitcoina SV jako TCP/IP do przechowywania albo przesyłania pieniędzy, dalej tych pieniędzy. And that will be just like a transport layer for money. I służy jako poziom, czy taka sfera do przesyłania pieniędzy też Bitcoin SV. That's kind of at a high level. Okej, to jest tak bardziej technicznie, ale w prostym języku. Our real key differentiating point for us is that the patient owns their own healthcare data. Co jest najważniejsze w tym całym pomyśle, to jest to, że dane pacjentów nadal należą do pacjentów. Ron, let's go through the patient data. So which is the state of art in this moment? Jeżeli chodzi o dane pacjentów, czy dane medyczne pacjentów, to jest tak jakby state of art, jak on tutaj powiedział, czyli coś bardzo ważnego, wysokiego, coś jak stan sztuki. Which is the current status of patient data right now? Jaki mamy status teraz danych medycznych? Right now, in our industry in North America, the patient data is siloed in all these. W tym momencie, jeżeli chodzi o dane medyczne pacjentów, one są tak jakby w takich poszczególnych silosach danych. Different silos. So when you go to your doctor, także kiedy idziesz do doktora, your healthcare information ends up just sitting in your doctor's office.
twoje dane medyczne gdzieś tam po prostu siedzą w dokumentach danej, powiedzmy, jednostki, jednego silosu danych. If it's on insurance, that same data may go up to an insurance company. Jeżeli to jest na ubezpieczeniach, to powiedzmy z jedną firmą ubezpieczeniową, tak? Na przykład PZU, z jedną firmą są te dane. I potem chodzi o ten transfer. Ja już to tłumaczyłem nieraz, ale jeszcze raz przypomnę. W Wielkiej Brytanii, jeżeli idziemy do jednego dentysty, no to on ma jedną bazę danych, tak? Jedziemy do drugiego, drugą. Przenosimy manualnie, ręcznie, przenosimy, tak jak w Polsce też jest, od jednego rodzinnego do drugiego. Musimy całą kartotekę przenieść, chyba że już mają maile w niektórych rzeczach, już to się bardziej łączy, to już to lepiej wygląda. Ale tu nie chodzi tylko o polski system, tu chodzi o połączenie różnych systemów na całym świecie, można powiedzieć. Jeżeli ktoś jedzie z Polski do Wielkiej Brytanii, zdarzył się wypadek na przykład, to bardzo szybko można odzyskać te dane dzięki temu, że ktoś może mieć dostęp do tych danych w tej chwili, a nie koniecznie trzeba wrócić do dentysty, czy to do lekarza, czy żeby sprawdzić historię tego człowieka. Tym będą się już zajmowały w przyszłości systemy, które wprowadzają dane aplikacje, czyli na przykład w momencie, kiedy jest wypadek, aplikacja wywala te wszystkie dane, bo jakimś kodem został uruchomiony. To już jest dopiero później. Tu chodzi o sam pomysł tego, czego do tej pory raczej nikt nie próbował zrobić. You fill a prescription, all that prescription data resides in the pharmacy, and if it's No i wtedy właśnie, jeżeli wypełniamy taką receptę, wtedy jest ta recepta tylko wprowadzana do danych w danej jednostce, gdzieś w jednym biurze. chain pharmacy that might be at a central headquarters, but Chyba że w centralnym punkcie na przykład NHS-u czy polskiego, wiadomo, teraz system też mamy tutaj w Polsce, jest ten system, gdzie się idzie do lekarza i to jest gdzieś w jakiejś bazie danych, ale nadal w jednej bazie danych. the big problem in the industry now are all these data silos, and it's not a safe system. I to jest problem właśnie, że mamy te dane na różnych takich silosach informacyjnych i to nie jest bezpieczny system. Because if you go to one pharmacy to fill one prescription, Bo jeżeli mamy jedną aptekę i idziemy wysłać jedną receptę tam and another pharmacy to say fill another prescription, i inna ci powie, a ty jeszcze jedną tutaj możesz wykonać. if those prescriptions interacted, Jeżeli te recepty razem tutaj wchodzą w interakcję, fatally, you could die. można wtedy umrzeć po prostu z przedawkowania albo z czegoś innego. Pamiętajcie, że EHR Data to jest firma, która się zajmuje też kryzysem opium w Stanach Zjednoczonych. Czyli chcą tutaj znaleźć złoty środek na to, żeby nie było za dużo ludzi, którzy się uzależniają od czy to kodeiny, morfiny i innych tego typu leków. A to jest związane też, można powiedzieć, z administracją Trumpa, co do tej pory robiła. Także tutaj akurat jest to bliskie temu, co było do tej pory. Teraz wszystko zależy od tego, czy Trump zostanie na nowo wybrany 20, czy nie. Także tutaj EHR Data próbuje tak czy tak zrobić i wprowadzić dane medyczne pacjentów na takiej zasadzie i jeszcze zażegnać tego kryzysowi opium, który może się powiększać. Right, and we don't think that's a good way to run a healthcare system. And that's why I nie wydaje nam się, że to jest bezpieczny system. EHR data is on the stage. So, I dlatego tu jesteście pewnie na tej scenie. Ron, what makes you different from the other players on the stage? Dokładnie, to jest to pytanie, które często zadaję w kryptowalutach. Jeżeli chodzi o dany jakikolwiek projekt, który tutaj sobie patrzę, który bym chciał, żeby wyszedł poza świat kryptowalut. Nie pożyczki na kryptowalutach, nie powiedzmy, nie wiem, nowy ledger ktoś stworzył i kupujemy. To jest nadal nasza bańka tych wszystkich kryptowalut. Mnie interesuje, co jest innego w tym projekcie, co może zmienić przyszłość, powiedzmy, babci, dziadka, osoby nowonarodzonej i innych. No i tutaj właśnie on zadaje to pytanie, dlaczego jesteście inni? The market. Czym się różnicie od tego, co jest teraz na markecie? Niekoniecznie w krypto. On pyta o normalne firmy, te, które na przykład przechowują dane medyczne. So it's mostly in our motto in the sense that we claim that the patient owns their data, so that Naszym zadaniem jest stworzenie systemu, który należenie danych będzie, albo inaczej, jeżeli chodzi o dane medyczne, one będą należały zawsze do pacjentów. the data is rightfully theirs, and we want them to have that as part of their data. I wtedy oni zawsze będą mieli dostęp do tych danych Where they own it and they can monetize it, i mogą je zmonetyzować. right? So everybody else in the industry, so the key difference here is
It's kind of like a Google and a Facebook, where I różnica tu jest to, tak jakbyśmy sobie wyobrazili na przykład Google i Facebook dzisiaj, they're taking your data and they're monetizing it to advertisers and stuff like that. We don't. gdzie biorą wasze dane i monetyzują je, tak? Czyli kupowaliście coś na Facebooku, czy patrzyliście na coś i te dane są wysyłane do różnych firm, które potem reklamy dla was wysyłają lub nawet gdzieś tutaj maile wpadają, zupełnie coś innego. Czyli te dane, za to, że używacie za darmo ten serwis, no powiedzmy wtedy macie też problem ewentualny natury takiej, nie wiem, czy to śledzenia, czy prywatności, czy innych rzeczy. Do that. We allow the patient to monetize their own data. My tego nie robimy. My pozwalamy pacjentowi, żeby zmonetyzował te dane. So we have this concept of a data provider and a Także mamy koncept data providera, czyli tego, który tworzy, data consumer. So i konsumenta. if you're a pharmacy system, you would provide data into our system. Jeżeli jesteś na przykład w systemie farmaceutycznym, możesz dać dane do naszego systemu farmaceutycznego. And if we can monetize that data, if like say a drug manufacturer is interested in research associated with that data. Jeżeli ktoś chce mieć dostęp do naszych danych i my wyrażamy na to zgodę, my możemy zmonetyzować to. We would sell that data to the drug manufacturer. Wtedy możemy sprzedać te dane tylko i wyłącznie w takim przypadku, Given the permission of the patient. And za pozwoleniem oczywiście danego pacjenta. the patient could opt into that right at the beginning, so you don't have to. I wtedy pacjent może albo nawet nie musi myśleć o tym, bo może zrobić opt-in, czyli automatyczne takie wejście za każdym razem, kiedy pojawia się monetyzacja, on by chciał sprzedać te dane, czyli tym już będą się zajmowały dalsze aplikacje, tak, w przyszłości, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to będzie zrobione. Tutaj o pomyśle rozmawiam. To ask them every time. And once that Nie musisz ich pytać za każdym razem. happens, based on that data sale, the patient would get a royalty, and so would the data provider. No i wtedy sam pacjent dostaje royalty, czyli nagrodę za to, że udostępnił te dane, no i ci, którzy przechowują te dane, w tym momencie to jest BSV, tak, za pomocą transakcji, So it's very different. Nobody else is doing this i to jest zupełnie inne niż inne systemy do tej pory, nikt tego nie robi in our markets. na naszym markecie. And Ron, concerning the benefits of data sharing, so who can benefit? Not only industries, also people, companies, and how much? Okej, kto na tym zyskuje najbardziej? We think everybody benefits. It's Tak naprawdę wszyscy, actually a new model. So bo to jest nowy model. the patient obviously benefits because all of their healthcare data is in one place. Pacjenci na pewno, bo wszystkie dane są w jednym miejscu. O tym nie zapominajmy, bo czasami możemy przejść tylko na te nagrody. Tam po co mi takie nagrody, i tak bym nigdy niczego ci nie odebrał. Ale nie zapominajmy o tej pierwszej rzeczy, czyli wszystkie nasze dane są w jednym miejscu They can actually have it all on their phone. So we're i możemy mieć je na naszych telefonach. talking about their lab results, their radiology, Wszystkie wyniki z laboratorium, z innych badań, their doctor offer visit, their wizyty doktora, zaplanowane wizyty kolejne medications they received from pharmacies. i leki, jakie otrzymali. Może się to łączyć w jedną wielką bazę danych. Na jednym wtedy pamiętają dużo więcej. Pamiętajmy, że bo ktoś tutaj może powiedzieć, patrz, ale to idzie w globalizację, bo wszyscy chcą mieć w jednym wszystkim serwerze i to będzie one word chain i na takiej zasadzie to będzie działać. Nie zupełnie, bo jeżeli Facebook albo Amazon by to zrobił, to wtedy bym powiedział tak, no masz rację, bo na jednym serwerze będą trzymać nasze dane. Tu nie chodzi o to, że ktoś trzyma nasze dane, tylko my trzymamy nasze dane i udostępniamy je tylko wtedy, kiedy na przykład idziemy do lekarza. Medications or medical history that they received, from a hospital. I historia medyczna, która na przykład jest ze szpitala. But better yet is if you're providing data to us now, like a pharmacy that was previously selling their data on their own, that data was limited only to their market. Jeżeli chodzi o sprzedaż naszych danych, wcześniej te dane mogły być sprzedawane tylko na przykład na naszym markecie, tak? So what we're doing is that and mixing it with all kinds of other pharmacy data. Ale jeżeli my tutaj zmiksujemy te dane, powiedzmy, różne dane, na przykład wyobraźcie sobie taką rzecz przyszło, jeżeli by im to wyszło, bo może wyjść, może nie wyjść, nie? Jeżeli byśmy mieli wszystkie dane w jednej aplikacji, teraz tak, lekarz, ginekolog pod lekarzem, ginekologiem, stomatolog pod stomatologiem, i wszystko w jednej, można powiedzieć, bazie danych,
odczytywane tylko za pomocą hasza, jakiegoś tam rzucamy, czy hasła 12-seedowego i wtedy dopiero to widzimy. Dopiero pokazujemy gdzieś na takiej zasadzie, czyli nie tylko jeden lekarz, ale może do tego dojść dentysta, do tego może dojść, nie wiem, kosmetolog, cokolwiek. Zupełnie inne dane, które mogą być po prostu zjednoczone w jedną aplikację telefoniczną, czy w jeden system. And also medical device data. So you get I tak samo dane medyczne, powiedzmy, na urządzeniach. a much richer set of data that can be sold, and that data is more valuable than what it was before. I wtedy te dane są dużo bardziej ważne albo nawet wartościowe niż wcześniej. So we see that everybody benefits because Wtedy tak naprawdę każdy z tego systemu będzie miał benefit, czyli będzie czerpał korzyści. if you're a data provider, you get that royalty, right? And Bo jeżeli jesteś data providerem też, no to będziesz korzystał z tego, że te dane wysyłasz i gdzieś tam po prostu je przerabiasz. you will make money on the sale. So Ron, what about the legal framework? Because every time we are talking about data, it's something crucial for people, and people don't wanna always share their personal affects, their personal informations. So, how did you prepare for that kind of issue? Okej, jak to jest z danymi medycznymi i prawem? Bo wiadomo, że dane medyczne, ogólnie dane to są bardzo mocno, można powiedzieć, w ramach prawnych usytuowane, że za dużo nie można dzisiaj zrobić z tymi danymi. Jak to widzisz pod względem prawnym wykorzystania danych i powiedzmy Bitcoina SV? So because of the fact that the patient now is in control and ownership of their data, Tylko dlatego, że pacjent jest w pełnej kontroli swoich danych, it gives us an advantage now daje nam przewagę, because in the different jurisdictions that we're in right now, like Canada and the United States, bo w innych jurysdykcjach, jak teraz na przykład pracujemy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, w naszej firmie, there's specific laws. Like in the US, there's mamy specyficzne prawo. Na przykład w Stanach Zjednoczonych this HIPAA law, right? mamy takie HIPAA law And it's meant to protect the patient. But i to daje, można powiedzieć, bezpieczeństwo albo próbuje to prawo zabezpieczyć pacjenta. what it really is designed to protect is if my data leaves that pharmacy and maybe has to go to an insurance company to get paid, Co to robi, to jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to jeżeli moje dane mają wyjść, powiedzmy, z jednego silosa danych gdzieś indziej, od innego farmaceuty, or some middleman, do jakiegoś pośrednika, I don't know anything about that data. I don't know that that data is moving, and ja nawet nie wiem, że te dane dalej się poruszają. I don't know who sees that data. So there has to be an agreement between those two companies. Także musi być tutaj, można powiedzieć, umowa pomiędzy tymi dwiema firmami. And those agreements are enforced by the government through HIPAA. I te właśnie regulacje są żądane przez rząd Stanów Zjednoczonych w postaci HIPAA. You have to have them, right? Musisz mieć na to, nie, czy licencję, czy cokolwiek. And we will need that as well for any kind of partners, like a secondary step in the process. My też byśmy to potrzebowali jako dodatkowy proces, czy dodatkowy krok, kolejny krok w tym procesie, w którym uczestniczymy. But for just what we're doing now with the patient, Ale to, co teraz robimy, zanim jeszcze dojdziemy do tego drugiego kroku, direct from pharmacies, we will still go through that process to be możemy iść nadal przez ten proces, compliant with HIPAA, żeby być razem tutaj z tym HIPAA, but we have a much better advantage because the patient does own their data and ale mamy o wiele lepszą przewagę, bo pacjenci przechowują swoje dane. they are permissioning us to do it, which is unlike the current system. Ron, we are running out of time, but please share with us which is your vision about the future of patient data, of course, with EHR data. Okej, i jeżeli mógłbyś na sam koniec powiedzieć, co jest przyszłością EHR data, jak widzisz przyszłość właśnie tutaj. Co mi się podoba, to nie ma tutaj pchania cały czas BSV, nie? Że wiecie, a powiedz mi, jaka wygląda przyszłość BSV i ceny. Tutaj nie ma takich pytań. Tu jaka jest przyszłość EHR, jak to mogą wprowadzić, a nie dlaczego BSV i jaka będzie cena za tydzień, tak? Yeah, so the future is looking very bright. What we want to do is we want to use once we get all this data.
Okej, i co chcemy zrobić, jeżeli chodzi o te wszystkie dane? Jeżeli będziemy je mieć Choose to monetize it. i wybierzemy na proces monetyzacji, We want to start converting partners that are in the industry over to Bitcoin SV. chcemy wtedy zaprowadzić partnerów kolejnych do Bitcoin SV, do właśnie tego projektu, Utilizing electronic currency. żeby zutylizowali albo po prostu wybrali elektroniczną walutę. Now, most of our customers want to use fiat currency. I większość z naszych klientów chcą używać po prostu fiatów, bo to jest łatwiejsze, czyli dolarów, innych walut w danym kraju. want everything priced in the local fiat. Czyli wszystko chcą mieć w cenie danej waluty, danego rejonu. So in the United States, that would be US dollars. In Canada, that would be, Canadian dollars. No i dokładnie, USA, dolar amerykański, no i Kanada, dolar kanadyjski. So we would price our services in those fiat currencies. Wtedy nasze serwisy będą od razu z automatu w tej cenie danego kraju. So when a service is performed, we're actually moving it from what's called a stable coin, right? A US dollar stable coin that we would, host or maybe at a possibility with multiple different banks. I wtedy ruszamy się do takiego modelu stablecoina, który musiałby być przechowywany też w różnych bankach. And when we move the money, it's just going into another US dollar stablecoin. I wtedy idzie do kolejnego stablecoina pokrytego 1:1 w dolarze. Wtedy nie ma znaczenia, pewnie do tego dąży jakaś cena BSV. So the actual customers don't even know that underlying protocol that's actually moving the money. It's kind of like very similar to the internet where Także nawet klient wtedy nie wie, że te pieniądze są przesuwane, bo dzieje się to automatycznie. To jest to tak jakby internet. most people don't know that when they're using the internet, they're actually using a protocol called TCP/IP. Gdzie na przykład ludzie, którzy używają dzisiaj internetu, nie wiedzą do końca, że oni używają protokołu TCP/IP. So, Na takiej zasadzie. It's the same thing. yeah. Ron Ostring, Chief Scientist, EHR Data, join us. Thank you for sharing with us your thoughts. Okej, czyli mamy mniej więcej, gdzie jesteśmy z nimi w tym momencie. I miejmy nadzieję, że będą to dalej wprowadzać na projekcie BSV i że skalowalność tego projektu to będzie pestka dla BSV oczywiście. No i zobaczymy, gdzie ich to doprowadzi w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Życzę Wam wspaniałego weekendu. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.